Miłość to jedno z najważniejszych doświadczeń człowieka. Nie tylko emocjonalne, ale także psychologiczne i społeczne. W klasycznym modelu Roberta Sternberga miłość składa się z trzech komponentów: intymności, namiętności i zobowiązania. Profesor Bogdan Wojciszke w swojej książce Psychologia miłości przedstawia ten koncept w sposób pogłębiony i osadzony w badaniach psychologii społecznej. Klasyczny model Roberta Sternberga dzieli miłość na trzy podstawowe składniki: intymność, bliskość emocjonalna; namiętność, pożądanie i fizyczną fascynację; oraz zobowiązanie, decyzję o trwałości relacji. Każdy z tych składników ma własną dynamikę i sposób rozwijania się, co czyni miłość zjawiskiem bardzo zróżnicowanym i zmiennym w czasie. Intymność buduje się powoli. To emocjonalna więź, poczucie bezpieczeństwa, możliwość zwierzenia się, dzielenia myśli i uczuć. Namiętność zwykle pojawia się gwałtownie i intensywnie. Obie strony doświadczają uniesień, skierowanej energii, często fizycznej atrakcyjności. Jednak ten stan zwykle nie trwa długo. Szczyt namiętności jest krótki i wymaga transformacji. Zobowiązanie natomiast rozwija się dłużej. To świadoma decyzja o wspólnej przyszłości i wspólnym działaniu mimo trudności. Z perspektywy neurobiologii poszczególne składniki miłości wiążą się z różnymi procesami mózgowymi i hormonalnymi. Namiętność koreluje z wydzielaniem dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za system nagrody i poczucie euforii. Intymność związana jest bardziej z oksytocyną, hormonem zaufania, sympatii i więzi społecznych. Oksytocyna wzmacnia poczucie bliskości, bezpieczeństwa i empatii, ważne zwłaszcza w trwałych związkach. Dopamina natomiast sprzyja intensywności, podnieca pragnienie kontaktu i wzmaga pożądanie. Dominują na początku relacji. Miłość ma głęboką wartość psychologiczną. Zaspokaja jedne z podstawowych potrzeb człowieka: przynależność, bezpieczeństwo, akceptację. Relacja partnerska pomaga w kształtowaniu tożsamości i poczucia wartości. Człowiek miłowany i odwzajemniający uczucia rozwija się w sposób stabilny. Nurt badań zajmujący się dobrostanem psychologicznym dowodzi, że osoby żyjące w bliskich, bezpiecznych relacjach przeżywają wyższy poziom satysfakcji życiowej i większą odporność emocjonalną. Nie każda miłość trwa w pełnej formie. Teoria Sternberga przewiduje różne typy miłości zależnie od obecności składników. Romantyczna miłość, intymność plus namiętność; miłość partnerska, intymność plus zobowiązanie; pusta miłość, tylko zobowiązanie; zauroczenie, tylko namiętność. Model miłości kompletnej, consummate love, zakłada obecność wszystkich trzech wymiarów, ale w praktyce rzadko jest tak idealnie. Wojciszke dodaje, że z czasem można przejść od gwałtownej namiętności do spokojnej, ciepłej intymności, jeśli rozwijają się zobowiązanie i współdzielenie codzienności. Faza związku pustego, gdy zobowiązanie trwa, ale intymność i namiętność zanikają. Jest sygnałem do podjęcia refleksji i pracy nad relacją. Warto przeczytać książkę profesora Wojciszkie Psychologia miłości, ponieważ pozwala ona lepiej zrozumieć dynamikę związku i siebie w relacji. Książka nie jest napisana stylem naukowym, ma wiele przykładów i wyjaśnień. Z psychologicznego punktu widzenia ważne jest również to, z jakim bagażem wchodzimy w związek. Jakie są nasze doświadczenia życiowe i co wynosimy ze swojej rodziny jako wzorce relacji. W tej kwestii wiele wyjaśnia teoria przywiązania.
To jedna z najważniejszych koncepcji psychologicznych opisujących, jak kształtują się relacje emocjonalne między ludźmi, przede wszystkim między dzieckiem a opiekunem, a następnie w dorosłych związkach romantycznych. Została zapoczątkowana przez brytyjskiego psychiatrę i psychoanalityka Johna Bowlby'ego, a rozwinięta przez jego współpracowniczkę Mary Ainsworth. Współcześnie teoria ta znajduje szerokie zastosowanie w psychoterapii, psychologii rozwojowej i relacji interpersonalnych. Mary Ainsworth przeprowadziła tzw. sytuację obcą, badając reakcję niemowląt na rozłąkę i ponowne spotkanie z matką. Na podstawie obserwacji wyodrębniono 4 style przywiązania. Pierwszy. Bezpieczny styl przywiązania. Dziecko ufa, że opiekun wróci, reaguje stresem na rozłąkę, ale po powrocie łatwo się uspokaja. U dorosłych objawia się to zdolnością do tworzenia bliskich, stabilnych relacji. Drugi. Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania. Dziecko jest bardzo niespokojne przy rozłące i nie uspokaja się łatwo po powrocie opiekuna. U dorosłych może prowadzić do silnej potrzeby bliskości, zazdrości, lęku przed porzuceniem. Trzeci. Unikający styl przywiązania. Dziecko nie okazuje większego stresu przy odejściu opiekuna i nie reaguje emocjonalnie na jego powrót. U dorosłych przejawia się w niechęci do zaangażowania, emocjonalnym dystansie i obawie przed zależnością. Czwarty. Zdezorganizowany styl przywiązania. Dziecko ma niespójne, często sprzeczne reakcje. Często występuje w rodzinach z przemocą, zaniedbaniem, traumą. W dorosłości osoby z tym stylem często mają trudność z regulacją emocji, lękiem, bywają jednocześnie zależne i odpychające. Psychologowie Cindy Hazan i Philip Shaver jako pierwsi zastosowali teorię przywiązania do relacji dorosłych. W ich ujęciu styl przywiązania rozwinięty w dzieciństwie przekłada się na to, jak kochamy w dorosłości. Osoby z bezpiecznym przywiązaniem potrafią mówić o uczuciach, są otwarte na bliskość, ufają i oczekują wzajemności. Osoby z lękowym przywiązaniem często martwią się o uczucia partnera, boją się bycia opuszczonymi, intensywnie przeżywają emocje. Osoby z unikającym przywiązaniem dystansują się od emocji, mogą unikać bliskości, trudno im wyrażać uczucia. Styl zdezorganizowany łączy lęk i unikanie. Często pojawia się po traumach relacyjnych. W dorosłości style przywiązania nie są wyrokiem. Mogą się zmieniać dzięki terapii, relacjom korekcyjnym czy świadomej pracy nad sobą. Styl przywiązania wpływa na jakość związków romantycznych, zdolność do radzenia sobie ze stresem, obraz siebie i samoocenę, wzorce komunikacji, mechanizmy obronne, np. wycofanie, zależność, kontrola. W terapii osoby z niepewnym przywiązaniem uczą się, że mogą budować bezpieczne więzi, rozpoznawać i wyrażać emocje, ufać innym i same sobie. Terapeuta pełni często funkcję tzw. bezpiecznej bazy, podobnie jak pierwotny opiekun. Czy styl przywiązania da się zmienić? Tak. Choć style przywiązania tworzą się w dzieciństwie, są plastyczne. Można je modyfikować przez relacje korekcyjne, na przykład zdrowy związek z osobą o bezpiecznym stylu, psychoterapię, szczególnie psychodynamiczną, schematów lub terapię opartą na mentalizacji, refleksję nad sobą i edukację emocjonalną. Jednak miłość nie rozwija się w oderwaniu od kultury, w której żyjemy. Kraje o wysokiej mobilności relacyjnej, jak te zachodnie, faworyzują indywidualizm, otwartość, autonomię,
co sprzyja większej ekspresji emocji i namiętności. W kulturach kolektywistycznych, np. Wschodnia Azja, natomiast większy nacisk jest kładziony na zachowanie harmonii społecznej, co wpływa na mniejszą ekspresję emocji i większe cenienie zobowiązania i wspólnoty. Wreszcie, miłość ewoluuje wraz z wiekiem i doświadczeniem życiowym. Młode osoby często przeżywają związki przez pryzmat intensywnej namiętności i poszukiwania przygody emocjonalnej, podczas gdy dojrzałe związki częściej opierają się na głębokiej intymności i wspólnym planie życia. Badania wskazują, że stabilne relacje są kluczowe dla dobrostanu emocjonalnego i długowieczności. Ludzie żyją pełniej, lepiej komunikują się i lepiej radzą sobie ze stresem, gdy mają solidne wsparcie bliskiej osoby. Podsumowując, psychologia miłości pokazuje, że uczucie miłości nie jest tylko kwestią emocji, ale także decyzji, biologii, stylów przywiązania, kultury i rozwoju osobistego. Zrozumienie tego mechanizmu daje narzędzia do refleksji nad własną historią związkową, pomaga rozpoznać momenty kryzysów i świadomie pracować nad relacją. Bo miłość to nie tylko uniesienia, to świadome budowanie więzi między dwojgiem ludzi w oparciu o prawdę, bliskość i wzajemne zobowiązanie.